Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 17 dzień grudnia 2024 roku. Imieniny obchodzą Łazarz, Modest i Żyrosław. Za oknem 9 stopni Celsjusza, przelotne opady, blok BTC numer 875130, cena KNG 1,95 USDT, a to jest kwadrans Kangum, wydanie 232. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i w ogóle jak się macie. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, ile kaw dziennie pije przeciętna pielęgniarka? Tonę? Z 3 kawki. Bum, 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 bum. Dobra. Mieliśmy ATH. Powiedz, co takiego się dzieje w tej chwili. Teraz to ATH mamy prawie codziennie, nie? Tak takie nudne, no. Nudy. Chociaż faktycznie mamy dobre informacje. Jeżeli mogę prosić o pokazanie tego wykresu, to jest dobry moment. Tak jak zwykle przygotowany wykres przez naszego analityka, to konsolidacja Bitcoina w okolicach $100,000 spowodowała, że część niedźwiedzich wskaźników technicznych została zresetowana. Widzimy to chociażby na przykładzie RSI, które nie tworzy już dywergencji. Mamy kolejny ruch wzrostowy, wskazuje to na potencjalną narastającą siłę nowego trendu. 110, 120, no zobaczymy. Na obecną chwilę wykres Bitcoina wygląda zatem bardzo korzystnie, no ale czy zostanie utrzymana, zobaczymy. Zapraszam wszystkich oczywiście na jutro, na godzinę 20. Będziemy mieli aktualizację podczas Kanga Trends. Zapraszam, obejrzyjcie, co powie Łukasz, nie ja, drugi. No właśnie w Kandze tak to jest, że mamy trochę tych Łukaszy. A co powiesz na temat Ethereum? Jak w ogóle zakupy na Ethereum? Śledzisz to bardzo mocno, ja również mam przygotowane tutaj wykresy. Może podsumujmy od razu. Zakupy ETF-owe, bitcoinowe i ethereowe to już świeci się mocno już na zielono. pokazuję. Mamy tutaj dwa, oczywiście zawsze jak trzeba, to mi to znika, ale już mam. Pokazujemy już te zakupy Bitcoina. Najpierw zacznijmy od Bitcoina, żeby płynnie przejść do Ethereum. Tu proszę bardzo, to jest to, co mamy w bitcoinowych ETF-ach. 637 prawie milionów dolarów wczoraj wpłynęło na rynek. Nie ma się co dziwić, że mamy takie wzrosty, ale jak zobaczycie, to widzicie, że od 29 listopada mamy cały czas mocno na zielono, czy na czarno, czyli nie ma wyprzedaży, olbrzymie wpływy. Można powiedzieć, że takie nie piki, ale cały czas bardzo, bardzo wysokie zakupy. No i jak przejdziemy sobie na Ethereum, to tutaj uwaga, co widzimy? Również tak. Jest czarno, nie ma czerwono, cały czas kupowany jest Ethereum. Ta moja teoria, która mówiła, że ETF-y eterowe są takim przyczajonym tygrysem, ukrytym smokiem, no nie były zbytnio promowane, nie było dużo mowy, nie było zamieszania, bo po prostu następowała taka ukryta akumulacja, ale przekroczyliśmy $4,000, no i wygląda na to, że zmierzamy do kolejnych wzrostów. Będziemy mieli może nawet 5,000 jeszcze w tym roku. Niektórzy analitycy tak mówią, że Ethereum wystrzeli, bo zaczęły się po prostu zakupy. Ludzie widzą, że Ethereum ma potencjał, jeszcze nie osiągnęło swojego ATH. W związku z tym patrzę na Ethereum bardziej przyjaznym okiem, ale widzę, że ty masz chyba inne zdanie.
Nie, ja właściwie powiem tak. Rynek z jednej strony zaskakuje każdego dnia, a z drugiej strony zachowuje się zgodnie ze schematami, o których po prostu czasami zapominamy, jak widzimy, że nie wszystko układa się po naszej myśli. Bo oto wystaw sobie, że dokładnie w 2020 roku. 16 grudnia. Tak. Bitcoin miał swój również jakby jakiś wystrzał. Mamy w tej chwili jakby pewne powtórki i to się wydarzyło właśnie teraz z powrotem. No i jesteśmy tutaj świadkami tego typu różnych rzeczy. Widzę, że cykliczność no po prostu się powtarza. No i oczywiście ktoś tam powie, to wszystko dzięki Donaldowi Trumpowi, to dzięki temu, że w Chinach gdzieś tam się poprawiają nastroje, to dzięki ETF-om. No być może tak, ale jednak dzieje się tak zgodnie z tym takim najbardziej, powiedziałbym, konserwatywnym, klasycznym planem. A mimo to, jak widzisz, że byliśmy już ponad 100 000 i spadamy prawie do 89, to zawsze sobie myślisz, no kurde. No, Trzeba było sprzedać. Nie, w ogóle takiej myślę. Akurat tutaj już się nauczyłem, tylko i wyłącznie spokojny plan i trzymanie się tego planu sprawia, że wygrywasz, bo po prostu wystarczy patrzeć na sukcesy historyczne. Jeżeli ktoś trzyma się swojego planu, zwłaszcza tej strategii, którą my mamy, to uważam, że jest zwycięzcą zawsze. No więc jak generalnie, jeżeli chodzi o Ethereum, no to oczywiście się cieszę. Jest to wbrew tej intuicji, którą ja wyznaję, to znaczy ja myślę, mam takie przekonanie, że pozycja Ethereum będzie spadać. Nie chcę teraz o tym rozmawiać, może jeszcze przejdziemy do tego w dalszej części programu, ale jak widzę, że przybijamy się przez tą magiczną kwotę 4000, no to serce rośnie. No bo to jest rajd, to jest prawdziwy rajd Świętego Mikołaja. Nie tylko, że Mikołaj się rozpędza, ale renifery również, no nie? I tak byśmy o tym powiedzieli. Śledzę również codziennie, każdego dnia kapitalizację całego rynku. Wczoraj mieliśmy ATH i uwaga, zaskakuje to, że może znowuż, użycie określenia zaskakuje jest niewłaściwe, ale warto na to zwrócić uwagę, że z kolei memcoiny teraz, czyli to, co było tym takim paliwem odrzutowym przez ostatnie kilka miesięcy, no w tej chwili jakoś się nie wybijają. No dostają trochę po tyłku, chociaż muszę powiedzieć, że na konferencji, na której byłem w zeszłym tygodniu w Dubaju, Global Blockchain Show, mogliśmy zobaczyć kilka ciekawych wystąpień dotyczących memecoinów i powiedziałbym, że nastroje są raczej optymistyczne. No tak. To znaczy, tam był jeden znany gościu, kurczę, nie zanotowałem sobie imienia i nazwiska, ale występujący bardzo często w wielu różnych podcastach i na YouTubie. On opowiadał o swojej strategii, o tym, jak on podchodzi do memecoinów. On ma trochę inne podejście, bo on nie stosuje tej zasady, że jak jest 100% zysku, to wtedy sprzedaje. On wyszukuje. To było bardzo ciekawe. Mówi, codziennie robię research i przeglądam nowe projekty memecoinowe. Tylko i wyłącznie nowe, które mają poniżej 50 000 społeczności, które dopiero zaczynają i wtedy je kupuję. Wybieram sobie 1, 2, kupuję go za nieduże kwoty i sprzedaję dopiero jak mam razy 10 albo nawet razy 50. I to jest jego strategia bardzo owocna i efektywna, jak na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale wracając do tych wzrostów, które mamy, ja tutaj chciałbym podzielić się tym, co oczywiście, nie to, za szybko klikam. Chciałbym pokazać to, co przypomnieć, tą taką prognozę, którą dał stary plan B. Stary oczywiście w cudzysłowie, jest to znany analityk, który chyba jako pierwszy zaprezentował i promował bardzo mocno tą analizę opartą o stock to flow. Zapraszam do naszych wcześniejszych filmów, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, ale przypomnijmy, co on mówił. I to mówił dawno temu. Mówił, że w listopadzie Trump wygrywa elekcję, wybory, że jest prezydentem elektem i Bitcoin dojdzie do 100 000. Bum, stało się. Wcześniej, w październiku, on mówił, że Bitcoin dojdzie do 70 000. Też się stało. W grudniu on mówi, będzie masywne wpływy do ETF-ów i Bitcoin osiągnie 150 000. Co widzimy? Masywne wpływy do ETF-ów. Dokładnie tak, jak on napisał. Styczeń. Zaczynamy
mieć wzrosty w Stanach Zjednoczonych. Bitcoin osiągnie $200,000. W lutym mamy delikatną korektę do 150, ale w marcu zaczyna się naprawdę prawdziwy rajd. 300,000, potem w kwietniu prognozuję, że będzie 400,000, w maju 500,000 i dalsze kroki. Ja tutaj nie wiem, czy będziemy Bardzo mieli mi się aż podoba tyle. właśnie ten maj, kiedy zwróciliśmy na to uwagę, że właśnie plan B, który wywodzi się z Europy. Prawdopodobnie. Tak, prawdopodobnie z Europy Zachodniej. Mówi, że other countries, ale z wyłączeniem państw. No i właśnie, i tutaj mam ciekawe nagranie z Bundestagu. Niestety nie udało nam się chyba go przygotować, żeby... Może się jeszcze uda. Może się uda. To może jeszcze wrócimy za chwilę do tego tematu. Ja tylko teraz mam takie specjalne pozdrowienia dla naszych ulubionych gości czy gospodarzy Coin Bureau. Bardzo Was pozdrawiamy, Guy and Nick. Cieszymy się, że robicie dobrą robotę i że patrzycie również na nas i powielacie nasz format. Pamiętajcie, na początku musi być jeszcze tylko suchar, a potem można lecieć z tematami. Naprawdę Was pozdrawiamy i szanujemy. Super robota. Dajcie znać, czy ten odcinek również oglądaliście. Ale ja zupełnie jasne, poważnie. Oczywiście. Ja bym chciał, zanim czy wrócimy do tego Bundestagu, chciałbym troszeczkę porozmawiać o taki temat poboczny, o którym właśnie ostatnio chyba zapominamy. I to jest coś, co mi się pojawiło właśnie na konferencji. Taka myśl, bardzo dużo mówimy znowu o Bitcoinie, o kryptowalutach jako czymś spekulacyjnym, coś, na czym możemy zarobić, a zaczyna odchodzić w tło ten najważniejszy temat. Bitcoin i w ogóle kryptowaluty, ale przede wszystkim Bitcoin. Bitcoin to jest narzędzie, które ma zmienić świat. Ma spowodować, że uwolnimy się od dyktatu tych wielkich banków, które od ponad połowy dekady, można powiedzieć na pewno, od ponad 50 lat rządzą, a myślę, że niektórzy tutaj pewnie napiszecie, że od setek lat rządzą światem. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, więc tak nie będę do końca tego powielał, ale na pewno możemy powiedzieć, że w tej chwili te wielkie banki, w szczególności te, które tworzą rezerwę federalną w Stanach Zjednoczonych, mają istotny wpływ na to, w jakim kierunku świat się rozwija. No i Bitcoin jest czymś rebelianckim w stosunku do nich. To są banki, które są wspierane przez rządy, ponieważ te rządy wiszą na kroplówce, która jest dawana przez te banki. Mówię tutaj o zadłużeniu, o tym całym długu, z którego żyją wszystkie państwa. I to jest to narzędzie, którymi banki mogą wpływać pośrednio, może czasem nawet bezpośrednio na to, co się dzieje w rządzie. No ale rządy też wykorzystują banki do tego na przykład, żeby kontrolować trochę lepiej swoich obywateli. Ja przypomnę to, co się działo chyba w 2020 roku albo 2021 w Kanadzie, gdzie mieliśmy protest kierowców ciężarówek, gdzie doszło do niesłychanej rzeczy. Oto nagle wszyscy kierowcy zostali odcięci od swoich kont bankowych. Każdy kierowca, jego konto bankowe zostało zamrożone, nie mógł wypłacić pieniędzy, nie mógł dokonać przelewu, nie mógł korzystać z karty kredytowej, bo mieli protest przeciwko rządowi. Ale nie tylko kierowcy. Jeżeli ktokolwiek z ludzi dokonał wpłaty na jakąś publiczną zbiórkę, która wspierała tych protestujących, on również nagle stawał przed faktem, że nie miał dostępu do swojego konta, a jego karta kredytowa przestawała działać. I to naprawdę było coś, co pokazało, jak prosty sposób można sterować czy wpływać na ludzi i chronić swoją pozycję. W przypadku Bitcoina tego nie będzie. I pamiętajmy, że Bitcoin to właśnie ma być przede wszystkim to narzędzie, które pozwoli wyzwolić się z tego dyktatu. Naprawdę uważam, że musimy o tym pamiętać i nie patrzmy na Bitcoina tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że może kupimy sobie za tydzień nowe Lambo, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo i tak nie pozwolą nam tego Lambo zatankować. No chyba, że kupimy Lambo
na prąd. To jest przecież, wiadomo, to byłoby... wbrew duszy. No ale to, że tak powiem, wystarczy pojechać do jakiegoś, i teraz powiem straszne słowa, bardziej cywilizowanego kraju, bardziej wolnościowego i nagle się okazuje, że na przykład w takim Dubaju nie ma takich problemów. I oczywiście trochę mówię to z przekąsem, bo nie jestem przekonany, czy tam jest więcej wolności niż w Europie mamy, chociaż kurczę, czasami zaczynam w to wątpić, że Europa jest taka bardzo wolnościowa, bo to, co się dzieje w polityce i w tym całej regulacji jednak mrozi krew w żyłach. No właśnie, nie wiem, czy byśmy o tym mówili, no bo widzimy zmiany w Stanach, widzimy zmiany w Azji, jakiś taki właśnie już nie mówię o Argentynie, no nie? No. Ale nie pamiętam, czy myśmy to wspominali, że kilka tygodni temu w Australii rząd podjął decyzję o zakazie wycofania gotówki. I zrobił coś w drugą stronę, też nie do końca się z tym zgadzam, ale powiedział, każdy przedsiębiorca, który robi transakcje z osobami fizycznymi, ma obowiązek przyjmować gotówkę. Ja uważam, że każdy przedsiębiorca powinien robić to, co chce. Jeżeli ktoś chce przyjmować kasę jednak kartami, to powinien mieć taką możliwość, ale zmierzam do tego, że to nie jest tak, jak mówi się nam tutaj w tej chwili w Europie, że wycofanie gotówki to jest w ogóle standard, że idziemy skandynawską drogą, bo nie ma innego wyjścia. Oto właśnie nawet Australia może jak gdyby się tutaj postawić i to jest jakby pierwsza rzecz. I druga, jeszcze kontynuując ten wątek, o którym ty powiedziałeś, Łukasz, brałem udział w jakiejś dyskusji ostatnio na temat właśnie Miki. I byliśmy my jako Kanga, był Ariten, czyli nasza konkurencja, miał być ktoś od Cashify'a, ale ostatecznie chyba się nie pojawił. No i każdy oczywiście przedstawiał swoje poglądy na ten temat. Wiadomo, jakie przedstawiałem ja w naszym imieniu, wolnościowe. No ale druga strona powiedziała, że no, Mika na pewno sprawi to, że wzrośnie adopcja kryptowalut. No i ja wtedy powiedziałem coś takiego. Wyobraźcie sobie, że Satoshi Nakamoto był świetnym sprzedawcą. Byłby. I że wtedy, kiedy w 2008 roku ogłosił manifest, od razu w ogóle poszedł do kilku banków i tak im sprzedał tę wizję, że one od razu w 2009 roku były gotowe sprzedawać bitcoina u siebie na platformie. Z pełnym KYC, w ogóle ze wszystkim, za ML-em i tak dalej. Gdyby tak się stało, dzisiaj byśmy tutaj nie siedzieli, nie rozmawiali, bo Bitcoina po prostu by nie było. Bitcoin, który właśnie wchodzi w ten kierat uregulowany, w coś podlegające pewnemu nadzorowi, nie jest tym Bitcoinem, o które walczył Satoshi Nakamoto i my walczymy i musimy o tym pamiętać. I jeszcze jedna rzecz, wzrost adopcji nie jest celem samym w sobie. To też musimy pamiętać. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy ludzie mogli na całym świecie w banku kupić kryptowalutę, tylko zależy nam, żeby wszyscy ci, którzy chcą korzystać swobodnie z Bitcoina, mogli z niego korzystać. Tak, no, podstawowe hasło Bitcoina, bądź swoim bankiem. To ty masz mieć dostęp do swojej gotówki, to ta gotówka czy te środki, które masz, są twoje i tylko i wyłącznie twoje. Nikt nie ma prawa ich inny dotykać i nic nie z nimi zrobić. Taki cel przyświecał Bitcoinowi. Pamiętajmy o tym, jak kupujemy Bitcoina, nie myślmy tylko i wyłącznie o tym, żeby właśnie zarobić, ale zostawmy sobie choćby trochę, jak to ktoś ostatnio mówił, 1/100 Bitcoina. Zostawmy sobie choćby po to, żeby wspierać ten ruch i może się okazać za parę lat, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęliśmy w życiu. I teraz uwaga, gruchnęła nowa wiadomość, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że pojawiają się głosy, że ta rezerwa federalna bitcoinowa, o której mówi Trump i w ogóle zaczynają mówić politycy w Stanach Zjednoczonych, ma być znacznie większa. Zaczyna się mówić o tym, że to ma być dużo więcej niż 1 milion bitcoinów i pojawia się oczywiste pytanie, jak te bitcoiny mają być pozyskane, co można zrobić. I słyszałem wypowiedź jednego z takich znanych inwestorów, analityków rynku i takiego finansistę, który naprawdę ma bardzo duże doświadczenie. Tutaj chylę głowę. I on mówi, jeżeli myślimy o tym, żeby uratować
potęgę Stanów Zjednoczonych, to my musimy nie dodrukować więcej bitcoinów, żeby dodrukować więcej dolarów, żeby kupić bitcoina, ale my musimy sprzedać złoto. I ja mówię, to nie jest taka głupia myśl, bo sprzedając złoto powodujemy to, że następuje demonetyzacja tego aktywa. I transformacja wartości. Dokładnie. I w tym momencie wszystkie nasi wrogowie, on miał na myśli i Chiny, i Rosję, które opierają się na złocie, zaczynają mieć problemy. Przypomnę, że tego typu sytuacja już raz miała miejsce dawno, dawno temu. Napiszcie, czy nie przekręcam tutaj faktów, zróbcie fact-checking, ale był taki moment, chyba w XVI albo XVII wieku, gdy Chiny postawiły bardzo mocno, nie pamiętam w którym wieku, Chiny postawiły bardzo mocno na srebro. I żeby w pewnym sensie ukrócić budującą się potęgę Chin, nagle rynek został srebra po prostu zawalony nowym srebrem. I to spowodowało między innymi problemy finansowe wtedy cesarza chińskiego i dalsze rządzenie kolonią chińską przez Brytyjczyków. Tutaj sytuacja mogłaby się powtórzyć. Jest to jedno z możliwych rozwiązań. Ja w ogóle ostatnio oglądałem również na X-ie wykres oprocentowania bonds, czyli to są obligacji skarbowych, 10-letnich chińskich i one po prostu zanurkowały z 2,65 czy 2,70 do 1,7, więc naprawdę coś tam się dzieje, naprawdę czasami nie widzimy, czasami nie dostrzegamy wszystkich rzeczy, które są, no ale tutaj akurat to można zobaczyć. Mądrej głowie dość dwie słowie, tak to było. Albo kto ma uszy, niechaj słucha, kto ma oczy, niechaj patrzy. Nie, tylko o uszach było oczywiście, ale każdy niech wyciągnie swoje wnioski, czy faktycznie jest to sygnał do czegoś takiego dużego, czy to jest tylko i wyłącznie jakieś po prostu zwykłe zamieszanie na rynku. Każdy niech sam oceni. No, a propos tego, co powiedziałeś o złocie, no to ja chciałem tylko powiedzieć, właściwie może mi się uda nawet pokazać w tej chwili taki jeden wykresik. A może nie, dobra. Chodzi o liczenie ceny bitcoina do ceny złota. I mamy w tej chwili, ten wskaźnik osiągnął swoje ATH. No nie, że jakby wartość bitcoinów, czy bitcoina w stosunku do wartości złota, oczywiście zawsze gdzieś tam musimy kwantyfikować to do jakichś jednostek, jest w tej chwili rekordowa. Dzieje się to, o czym mówimy. Następuje powolny, ale jednak systematyczny transfer wartości ze złota do kryptowaluty. I skoro mowa właśnie o Trumpie i o tej rezerwie, no to chyba w poprzedni czwartek Donald Trump był obecny na otwarciu dnia na Nowojorskiej giełdzie. Tam oczywiście była rozmowa z nim i rozmawiał z nim dziennikarz jeden, dokładnie Kramer, tak? On się nazywa... Wskaźnik Kramera, tak? Ten słynny. No ten, co powiedział kiedyś, że to już jak to było, koniec bitcoina i on wtedy... Poleciał na ATH. To wtedy jeszcze nasz stary znajomy CZ, on pozdrawiamy, bo już jest na wolności, właśnie powiedział, stworzył ten wskaźnik Kramera. Ale on zadał pytanie właśnie Donaldowi Trumpowi o tą bitcoinową rezerwę strategiczną i Donald Trump powiedział, tutaj w tej chwili tłumaczę to na język polski, zrobimy coś wspaniałego z kryptowalutami, ponieważ chcemy być na miejscu lidera tej branży. Nie chcemy, żeby ani China, aby ktokolwiek inny nas tutaj przegonił. No co za bycza deklaracja tak naprawdę. No i właśnie teraz się zastanawiam, co zrobią Chiny, no bo Rosja i tak już poszła, że tak powiem,
chciałem powiedzieć porozum do głowy, ale nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, no bo tam w tej chwili następuje duże wsparcie kryptowalutowe. No w Chinach też mamy takie przekonanie. No tak jak powiedziałeś, jeżeli Amerykanie by zaczęli konwertować złoto na bitcoina, według mnie bardzo ważna decyzja i nie wiem, czy się akurat tego doczekamy w ciągu najbliższych 4 lat, ale gdyby taki ruch był rozpoznawalny, no to wtedy mamy do czynienia z taką kulą, która zamieni się w kulę śniegową i może być to bardzo ciekawe. No, rozpocznie się wtedy wielki run na bitcoina, bo każdy musi coś kupić, tak? I jak zaczną się na to rzucać różne rządy, no to będziemy widzieli na pewno wielki popyt, będziemy mieli niesamowite wykup bitcoina, ale uwaga, tutaj mamy wydarzenie, słuchajcie, specjalne, bo właśnie nastąpiło dostarczenie świątecznego prezentu dla Sławka. Mikołaj właśnie przed chwilą tu był, widzieliście jego rękę. Sławku, słuchaj, no dokonaj takiego unboxingu swojego prezentu. Słuchajcie, Sławek jest zaskoczony. Ja wiem, co tam jest, my tutaj wiemy. Coś naprawdę fajnego. Dajesz, Sławku, pokazuj. To jest naprawdę wielki moment. Unboxing prezentu, proszę bardzo. Tak, Sławek chyba się już domyśla. Nowe spodnie dresowe. Nowe buty. Wow! Zobaczcie. Wow, moi drodzy, nie wiem tutaj do tej kamery, jestem wzruszony, bo faktycznie czekałem na te buty. No nie wiem, czy mogę powiedzieć, że cały rok buty Adidasa, tutaj logo Kangi. Kurde, naprawdę. Słuchajcie. Aga, jak to oglądasz, to też się pytała ostatnio, kiedy będą buty. Już są. Tak. Oczywiście ważna informacja, te buty są dostępne również w naszym Kanga Shopie. Jeżeli ktoś z Was chciałby takie buty również mieć i lubi w ten sposób manifestować jakieś swoje przekonania, czy to, że lubi kryptowaluty i Kangę, to zapraszamy do Kanga Shopu. Już chyba od dzisiaj będą dostępne, więc wejdźcie i Żal będzie nosić. Żal będzie nosić. Ja to chyba raczej muszę postawić, ale super. Przyznaję, że jestem zaskoczony. Dobra, to Wojtek ma być na stole czy zdjąć? Nie będzie, okej, dobra. No dobra, Łukasz, bo tutaj pojawiły się pytania a propos listingu tokena KNG na innym ceksie. Już trochę faktów potwierdziliśmy i trochę mamy jeszcze tutaj w zanadrzu. Ale tak, potwierdzamy datę 7 dnia stycznia. Potwierdzamy, że mówimy o jednej z czołowych giełd kryptowalutowych. No i chyba ustaliliśmy wczoraj, że jeszcze nie zdradzamy nazwy. A czy zdradzamy nazwę, czy zdradzamy jakieś szczegóły? No, na pewno myśląc o czołowej, to mówimy tutaj o pierwszej, powiedzmy 20 największych giełd i możemy na pewno zdradzić, że pierwsza litera to B. B jak Bitcoin? Ja myślę, że można zdradzić i drugą na przykład. Opowiem tak, druga to jest po prostu samogłoska. I tyle. I tutaj na razie więcej nie mówimy. Także dla nas wielkie święto. Śledźcie proszę kwadrans z Kangą i w Wigilię, i w Sylwestra. To jest w ogóle taka refleksja, że odkąd zaczęliśmy nadawać kwadrans z Kangą, to nie było ani jednego wtorku. Nawet jeżeli było, pamiętam, święto Konstytucji, czy nie było ani jednego wtorku, gdybyśmy nie nadawali, także jesteśmy tutaj wierni. No i zarówno w Wigilię, jak i w Sylwestra podamy nowe szczegóły, nie tylko związane z tym, że będziemy listować nasz token na innej giełdzie, ale w ogóle parę rzeczy. Jeżeli ktoś w ogóle umie robić research i śledzi inne rzeczy, to już pewnie wie coś, o czym nie mówimy, ale my, jeżeli nie, no to będziemy to ujawniać na kolejnych naszych spotkaniach. No i tutaj mała prośba do Was wszystkich, którzy nas teraz oglądacie. Oczywiście kliknijcie subskrybuj, łapkę w górę, dzwoneczek. 27 200 pyknęło nam na naszym liczniku YouTube'owym. Bardzo się cieszymy. 30 000 jest w zasięgu, żeby było w tym roku. To myślę, że bez problemu z Waszą pomocą osiągniemy. Dajcie nam tą radość, dajcie nam prezent pod choinkę. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy mogli cieszyć się tymi nowymi subskrypcjami. No i subskrybujcie również inne media, zarówno naszego Xa, YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Mamy tam dużo ciekawych informacji, a tych, którzy chcą być naprawdę na bieżąco, zapraszamy oczywiście na nasze grupy telegramowe.
Dobra, co do tego, jak będzie się zmieniała rzeczywistość, tutaj przeglądam w tej chwili pytania, no to jeszcze w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji wrócimy, ale mamy jeszcze trochę newsów do omówienia. Avalanche miało dużą aktualizację, największą w ogóle od powstania. Mówi się o tym, że jest to realny konkurent do Ethereum i do Solany. Bardzo mi się to podoba. Właśnie bardzo mi się to podoba, że to nie jest tak, że tylko Solana jest postrzegana w tej chwili jako ten gracz, który może zdetronizować kiedyś Ethereum, ale właśnie pojawia się Avalanche. Bardzo mi się podoba to, co oni chcą zrobić. Oto teraz w o wiele prostszy sposób będziesz mógł postawić swoją warstwę pierwszą w oparciu o właśnie blockchain Avalanche. Mniejsze wymogi, lepsza technologia. No i oczywiście efekt tego może być taki, że będziemy mieli dużo warstw pierwszych, chociaż ciężko o tym nawet mówić, no bo przecież tą warstwą pierwszą jest zawsze Avalanche. Oni mówią, że jednak umożliwiają... Ja myślałem, że powiesz, że Bitcoin jest warstwą zero. Tak. No, ale chodzi mi o to, że w oparciu o ich technologię będzie można tworzyć warstwy pierwsze w bardzo prosty sposób. No i sam jestem ciekaw, jak kiedyś jakby próbowałem się wgryźć, jak działa Avalanche, no i jest to... No nie chcę powiedzieć, że arcy skomplikowane. Pewnie gdyby Tomek Widanka tutaj usiadł, to by to szybko nam rozrysował i wyjaśnił. Tak. No ale właśnie, wygląda na to, że wyścig zbrojeń nam przyspiesza. No my oczywiście tylko na tym korzystamy. No ja również popieram to, że mamy wolną konkurencję. Ta konkurencja powoduje, że mamy no właśnie konkurencję między różnymi projektami i to motywuje wszystkich do działania. Ja bym powiedział, że jak mamy dominanta, kogoś, kto jest taki naprawdę dominujący, to następuje zastój w tej branży. Trochę tak mogę powiedzieć, że możemy popatrzeć sobie na przykład na telefony komórkowe. Tak? Był w pewnym momencie bardzo dynamiczny rozwój telefonów komórkowych, ale Nokia osiągnęła taką rolę dyktującego, jak to wszystko ma wyglądać. Były jakieś tam próby różnych innych rzeczy, ale to Nokia narzucała rynkowi wszystko, co jak ma być, aż tu nagle pojawił się Apple ze swoim iPhone'em i wywrócił rynek. W tej chwili mamy sytuację, że to no, powiem coś kontrowersyjnego, ale jednak uważam, że tak jest, że to Apple narzuca rozwój rynku smartfonowego. Zwłaszcza jeżeli chodzi o telefony składane. Które, jak się okazuje, spadają bardzo mocno na popularności, tracą, ale tak, oczywiście. Zwróć uwagę, była próba stworzenia czegoś nowego i ona nie wyszła. Nie było rewolucji. Czyli mówisz o składakach? O składakach, nie, tak. No rozumiem, Łukasz, że wyznajesz w tym względzie inną religię niż ja. Też jestem fanem Apple'a, ale zgadzam się, że to Apple wyznacza w wielu miejscach trendy. I to no jasne, nie jest dobrze, natomiast jeżeli ta hegemonia jeszcze się trochę utrzyma, to czekam na kogoś, kto będzie znowu takim disruptorem, kimś, kto wprowadzi wywróci stolik i pokaże coś zupełnie nowego. No, naprawdę czekam z niecierpliwością, bo chciałbym zobaczyć, co takiego wymyślą ludzie. Na pewno to już jest, na pewno to już powstaje gdzieś w laboratoriach, na pewno jest już w czyjejś głowie, czeka tylko na to, żeby się zmaterializować. 100 myśli teraz mam. A propos wywracania stolika, no to i deklaracji jednego z kandydatów na prezydenta, widzimy, co się dzieje w Czechach. Warto notować, to już było chyba powiedziano na ostatnim kwadransie z Kangą, rezygnacja z podatku dochodowego od przychodów kryptowalutowych. Ale chcę jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, że jak się patrzy na Nokię, to pamiętajmy, ona była liderem i ona miała pierwszego smartfona, jeżeli dobrze pamiętam, wyprodukowanego gdzieś tam w laboratorium i oni stwierdzili, nie, to jest w ogóle ten. I to samo było na przykład z Kodakiem, jeżeli dobrze pamiętam. Kto stworzył pierwszy telefon cyfrowy? Aparat cyfrowy. Aparat cyfrowy. Zgaduję, że Kodak? Kodak, tak. Kodak i stwierdzili, w ogóle rynek tego nie potrzebuje. Także no, dzieje się. Ja uważam, że tam, gdzie jest monopol, który wynika z ustaleń rynkowych, to jest okej, dlatego że jak się patrzy na historię, zobacz, czy pomyślałbyś dzisiaj, kiedyś, że Intel będzie tracił swoją pozycję? No, w latach 70. tak. Na przykład. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że w pewnym sensie tak, ponieważ wierzę w to, że to jest klasyczna cykliczność takich dużych firm. Właśnie ta cykliczność jest tym
tym krócej trwa wymiana tych trendów, im mniej mamy regulacji i wplątywania się rządu do sytuacji. To samo było na przykład na rynku telekomunikacyjnym, to samo było na rynku komputerów osobistych. IBM, przecież hej, kto by pomyślał, że IBM może przestać być hegemonem, nie? Intel to samo. No, zwróćcie jednak uwagę, że Intel cały czas jest silny, mimo dosyć dużej konkurencji, no ale w tej chwili chyba jednak widzimy ten upadek giganta i kto wie, za 2-3 lata może Intel będzie po prostu jednym z bardzo, bardzo wielu graczy, wcale nie jakimś głównym. No właśnie. I czy tak samo będzie w kryptowalutach? No, wiesz co, ja już się nauczyłem innej rzeczy. Tutaj nigdy nie wolno mówić, że coś jest pewne. Ale właśnie to osobiście wierzę, że Bitcoina długo jeszcze nic nie zdetronizuje. Osobiście tak wierzę. Chociaż, no wiesz, tydzień temu czy 2 tygodnie temu pojawił się znowu jakiś news a propos komputerów kwantowych. No właśnie chciałem o tym z tobą porozmawiać. No. To jest Google, tak? Ogłosił nowy procesor. Rewolucja, to jest prawda. To jest coś zupełnie nowego. Natomiast zwracam uwagę, bo oglądałem, obejrzałem 3 filmy na YouTubie, wiem już wszystko. Tak. Żartuję oczywiście, to nie były 3 filmy, tylko trochę więcej i wcale nie uważam, żebym wiedział wszystko, wręcz przeciwnie, raczej jestem na etapie kogoś, kto nagle stwierdził, że hej, to wcale nie jest takie proste. Natomiast tam pojawia się kilka bardzo ciekawych wątpliwości. Te wątpliwości nie wymyśliłem ja, żeby była jasność. To jest to, co usłyszałem na kilku takich właśnie wideoblogach o komputerze kwantowym i tym nowym, cudownym procesorze. Były ciekawe spostrzeżenia. Pierwsze to takie, że tam jest mowa o tym, że to tam 1 i 25 zer lat komputer musiałby liczyć, żeby wyliczyć to, co oni tam są w stanie zrobić w 4 minuty. Ale ten procesor wcale nie działał 4 minuty. Nie? On działał znacznie krócej. Prawidłowe działanie procesora i teraz mówię to, co usłyszałem na kilku programach takich popularno-naukowych, nie ma co tu ukrywać, właśnie na których były omawiane tematy quantum computing i mam mowa o tym, że te procesory są stabilne przez bardzo, bardzo krótki czas i tak do końca jeszcze nie można tego przekładać na jakąś istotną moc obliczeniową. Nie mają praktycznego zastosowania. Te problemy, które rozwiązują testowe, tam się pojawia taki problem i tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy to jest prawda. Powiem teraz to, co na 3 filmach się powtórzyło, albo 2 na pewno, wydaje mi się, że w 3. Okazuje się, że tak do końca nie wiadomo, czy to rozwiązanie, które zaproponował komputer kwantowy, jest prawdziwe, ponieważ nie możemy tego sprawdzić, bo to wymaga bardzo wielu. Więc nie wiem, tam problem jest po prostu z tym, że komputery kwantowe bardzo często potrafią zwracać nieprawidłowe wyniki i to nie do końca jest proste do opanowania. Wiem, że właśnie jednym z tych rewolucyjnych kroków, które zrobił Google, to jest właśnie to, że oni tam opracowali mechanizm, który potrafi wyłączać te qubity, które zaczynają działać błędnie i rekonfigurować je, no powiedzmy tak, żeby mogły znowu działać poprawnie, ale to jest cały czas jedno z wyzwań, które tam stoi. Niektórzy mówią, że za 4 lata będą w stanie złamać RSA 256, czyli jeden z tych podstawowych kluczy kryptograficznych. SHA 256 jest mowa o chyba bodajże 8 latach, tak mi się wydaje. Ja osobiście do końca w to nie wierzę. Cały czas mam wrażenie, to chyba Kuba Klawiter powiedział, bardzo ciekawe porównanie miał, ale od niego akurat wiedzy o komputerach kwantowych nie czerpałem. Natomiast on powiedział, że komputery kwantowe są takie trochę jak, że komputer kwantowy to tak jak kot Schrödingera. I żyje i nie żyje, czy komputer działa i nie działa. Jest 2 rzeczy naraz, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak to działa, z czym to się je. No i jeszcze jak się popatrzy na ludzi, którzy stoją na przykład za projektem googlowskim rozwoju tych procesorów, no to są bardzo wybitne umysły, to w żadnym wypadku nie umniejszam, ale jak to wybitne umysły czasami mają w głowach, to tam dochodzi do jakichś bardzo dziwnych sformułowań. W jednym z wywiadów
nie podważam, że tak nie jest, ale jednym z wywiadów szef projektu, ten techniczny właśnie, powiedział, że światy równoległe, że to, że oni zrobili ten procesor, dowodzi tego, że istnieją światy równoległe i już niedługo będziemy mogli się może między tymi światami przemieszczać. Okej. Zobaczymy. Może to jest tak jak z lataniem, bo te 200 lat temu, jakby ktoś powiedział, że ludzie będą latać, no to pewnie by nie znalazłby, nie klaskaliby mu i nie mówili tak, to prawda, tylko właśnie może by go wyśmiali. Czy tak jak wyśmiano Kopernika, że to Ziemia nie jest w centrum świata. Nie? No, zobaczymy. Zobaczymy. Kilka takich luźnych myśli. Zupełnie jakby nawet niepowiązanych, ale jak opowiadałeś o tym wszystkim, to one mi przyszło do głowy. Po pierwsze, zwracam uwagę na jedną rzecz. Google przeoczył AI. To jest moje zdanie. Gemini, muszę powiedzieć, że strasznie nie lubię Gemini. Zawsze jak daję im szansę, zawsze mnie zawodzą. Nigdy się, tylko w jednym miejscu mają przewagę nad czatem GPT. I jak wrzucam link do YouTube'a i mówię podsumuj mi, to ChatGPT odpowie, nie ma tam dostępu, a Gemini ci to zrobi. Ale tak, uważam, że przeoczyli ten moment, natomiast nie przeoczyli właśnie tych procesorów kwantowych. No słuchaj, tutaj muszę ci powiedzieć, że tam pojawiają się również takie wątki, trochę powiem, wrócimy teraz na grunt finansowy. Otóż okazuje się, że te wszystkie badania nad komputerami kwantowymi nie są finansowane w 100% przez Google'a, ale opierają się o bardzo duże granty rządowe. No i jak już zaczynamy myśleć o grantach rządowych, to ja zaczynam czuć tutaj taki zapaszek tego, że no, trzeba mówić, że idziemy do przodu, bo jak nie powiemy, że idziemy do przodu, no to granty się skończą się pieniądze i przestaniemy mieć co do garnka włożyć. To też jest jeden z elementów taki, możliwe, który gdzieś się w mojej głowie pojawia. Ale ja po prostu zwracam uwagę na to, że jak ta rzeczywistość potrafi nas zaskoczyć, zwracam też uwagę na to, że Tesla też był beneficjentem najróżniejszych grantów tak naprawdę i tutaj jakoś nas to nie zaskakuje. Ale... I mówi się, że był wybitnym naukowcem, który nie osiągnął sukcesu, może właśnie przez to, że miał te granty. Może tak. A propos w ogóle tego, kiedy ktoś dostaje pieniądze, bo ma dostawać, a nie dlatego, że na nie zasłużył, czy w drodze wolnego rynku je jakoś tam wynegocjował. Ale chcę pójść jeszcze dalej. Ja ciągle sobie myślę tak, przecież jeżeli nagle okaże się, że faktycznie powstaje komputer kwantowy, który potrafi złamać klucz prywatny i tam wszystkie inne rzeczy, no to co to oznacza? To oznacza, że wszystkie poprzednie bastiony, bankowość, jakieś bezpieczeństwo rządowe i tak dalej, to upada. Tak, komunikacja, wszystko. Bitcoin upada jako ostatni bastion tak naprawdę. No więc hej, tak naprawdę jeżeli ktoś sprzedaje bitcoina, bo dowiaduje się, że krok jakby w kierunku odkrycia czy stworzenia komputera kwantowego został jakby kolejny wykonany, to sprzedawaj raczej właśnie złoto, wycofuj wszystkie pieniądze z banku i transformuj to do bitcoina, no bo to jest ta ostatni bastion upadku. I uwaga, nie pamiętam w tej chwili, ale pamiętam jak Phil Konieczny tłumaczył i jak tłumaczył to Rafał Kiełbus. Każdy z nich mówił zupełnie inaczej. Muszę to odszukać. Dlaczego komputery kwantowe nie są zagrożeniem dla Bitcoina. Rafał, wiemy, że to jest osoba, która tutaj dysponuje tym pierwiastkiem technicznym i trzeba by było być może odkopać. Tak, tutaj Paweł w komentarzach już mnie trochę wyprzedził, ale nie pokazuj tego komentarza, ja tylko przypomnę tą anegdotę, która bardzo mi się spodobała. Komputer kwantowy to jest tak jak ten gościu na rozmowie kwalifikacyjnej, który rozmawia z tym, kto go chce zatrudnić. Na końcu ten, który myśli o zatrudnieniu kandydata, mówi, no a tutaj pan napisał, że pan bardzo szybko liczy. On mówi tak, bardzo szybko liczę. No to proszę, niech pan poda mi liczbę. On mówi, no 1048 razy 2 376 000. A gościu mówi 129 354,82. A gościu mówi, nie proszę pana, przecież to nawet nie jest blisko tego wyniku. Ale jak szybko. Tak. I to tak jest z komputerami kwantowymi. To mi przypomina drugą historię. Może ci kiedyś opowiadałem, że była rekrutacja w firmie i człowiek, który rekrutował, to był właściwie prezes tej firmy i mówi tak, bo to już była tam 5. czy 10. czy 15 rekrutacja z rzędu i mówi tak, wie pan co, do tego kandydata, ja już właściwie nie mam żadnych oczekiwań, ja jedyne czego potrzebuję, to potrzebuję, żeby na tym stanowisku, na które zatrudniamy, przyszedł ktoś, kto będzie po prostu odpowiedzialny. I to już mi wystarcza.
A ten kandydat mówi, wie pan co? To się bardzo dobrze składa. Bo we wszystkich poprzednich filmach, kiedy coś zostało spierniczone, o to odpowiedzialnym zawsze byłem ja. Dobra, i teraz chcę wrócić jeszcze do Donalda Trumpa i chcę powiedzieć, że Donald Trump wypowiadał się w tym wywiadzie dla Kramera nie tylko na temat kryptowalut, ale też powiedział, że właśnie, trochę korespondując do naszych poprzednich wypowiedzi, że no Stany Zjednoczone muszą jeszcze zawalczyć o to, żeby być niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o AI, versus nowe regulacje Unii Europejskiej, no to musimy o tym wspomnieć. I powiedział, dlatego musimy postawić na to, żeby być w ogóle imperium energetycznym, bo będziemy potrzebowali właśnie w tej chwili dużo energii. Wow! Tak sobie myślę, gdzie tu mowa w ogóle o jakiejś ochronie środowiska i o tym, że trzeba mniej węgla albo czegokolwiek? Mowa jest taka, jeżeli chcemy być liderem, jeżeli chcemy zmieniać ten świat, to musimy mieć jak najwięcej energii w tej chwili. No i chciałem to odnotować. To prawda, energia jest tutaj kluczowa. Przypomnę, że to o tym, że energia jest taka droga w tej chwili, to decydują tylko i wyłącznie rząd czy regulacje. Rządy są temu przyjazne, ponieważ dzięki temu dostają więcej pieniędzy do swoich budżetów. Przypomnę, że te wszystkie opłaty ETS-owe to są pieniądze, które dostaje rząd, więc on się bardzo, bardzo z tego powodu cieszy. Ma dużo więcej pieniędzy, ale i tak mamy największy deficyt w historii. Bardzo blisko tej granicy konstytucyjnej i to jest ten oficjalny, bo pamiętajmy, że poprzez różne, to się nazywa kreatywna księgowość, tak? Kreatywną księgowość, ten dług jest znacznie większy. Naprawdę ciężko mi się myśli o tym, co czeka nasze dzieci i wnuki. To będzie trudny świat i to nie dlatego, że planeta płonie, ale dlatego, że będzie naprawdę ciężko. I to już zostawmy tą planetę płonącą. No, jak o tym powiedziałeś, zobacz, że jak mało teraz mówimy o podróży na Marsa. 10 lat temu to był główny temat, jeżeli chodzi o jakieś takie tematy popularno-naukowe i zdobycze, a my w tej chwili właśnie poszliśmy w stronę AI. Ale zwracam uwagę, że że Elon Musk nie zapomina o podróży na Marsa. Ja muszę powiedzieć tak, znowu to jest, uważam, jeden z geniuszy. Nie uważam, żeby był w pełni normalny w takim potocznym rozumieniu, ale na tym właśnie polega bycie geniuszem. Trzeba być innym, żeby móc rozwiązać problemy, które są za trudne dla wszystkich innych. Ale to, co robi Elon Musk, on nie postanowił sobie, że będzie miał Starlinka, dostarczy internet dla każdego, czy że zbuduje najlepszy samochód elektryczny. To nie. To są wszystko projekty poboczne, bo jego głównym celem jest podróż na Marsa, a to, że robi Tesla, to, że robi Starlinka, czy to, że robi SpaceX, to są narzędzia do tego, żeby ten jego wielki plan się powiódł, czyli żeby można było faktycznie skolonizować Marsa. Nie wiem, brzmi troszeczkę fantastycznie. W wielu książkach raczej nienaukowych jest opisane, jak kolonizujemy Marsa, no ale zobaczymy. A propos kolonizacji Marsa, słuchajcie, muszę to powiedzieć, bo podczas tej konferencji w Dubaju spełniłem tą jedną rzecz, którą zawsze chciałem, to znaczy byłem w tym Muzeum Przyszłości, Museum of the Future. Na pewno ci, którzy słyszeli o Dubaju, to znacie ten specjalny budynek, bardzo ciekawy, bardzo taki wyjątkowy. Bilety trzeba rezerwować z bardzo dużym wyprzedzeniem. Udało mi się to zrobić. Słuchaj, poszedłem zwiedzić to muzeum i muszę ci powiedzieć, że to jest po prostu taka ściema, taka straszna ściema. To jest muzeum, w którym jakby porównać informacje, które dostajesz, to w Star Treku jest więcej prawdziwych informacji niż w tym muzeum. W tym muzeum po prostu nie ma nic prawdziwego. Nie? Tam wszystko jest zmyślone, dokładnie wszystko jest wymyślone i po prostu pokazywane tak, jakby to były eksponaty prawdziwe. Nie podobało mi się to. Odradzam. To tak samo. Zero. Jeżeli chodzi o takie globetrotterskie, dziękuję. Informacje również należy unikać Muzeum Przyszłości, które jest w Singapurze. Chociaż masz takie wrażenie, że po prostu tam, wiesz, kula na wodzie płynie, że musisz tam pójść. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że kiedyś zupełnie przypadkiem trafiłem do takiego Muzeum właśnie Przyszłości Świata czy Ziemi w Rio.
najlepszy muzeum tego typu, jaki widziałem na świecie. W Rio w Brazylii. Także to polecam. A teraz możemy przejść do podsumowania tego, co się będzie działo w Kandze w tym tygodniu, bo trochę będzie się działo. Mamy nowe IEO i oczywiście otwieramy nową parę walutową, także poprosimy w tej chwili tutaj o slajdy. No i proszę bardzo, moi drodzy, już jutro nowa zbiórka, nowy token Mind AI, w związku z tym, że kontynuujemy wyprzedaż tokenów związanych i z gamingiem, i ze sztuczną inteligencją, no to również tutaj organizujemy taką zbióreczkę. Powinien być tutaj razem z nami Jacek, który jest gospodarzem Kanga Starter, ale Jacek miał w tej chwili... jest niedysponowany. Tak. Także śledźcie, poproszę nas na social media, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego projektu. No i a propos bycia niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o notowania do złotówki czy do mega złotówki, wprowadzamy nową parę. Poprosimy o kolejny slajd. Bum. O, dziękuję bardzo. Cardano do Omega złotówki. Już za 2 dni ten rynek pojawi się właśnie na Kandze. Chcemy, żeby złotówkowych rynków było, czy Omega złotówkowych jak najwięcej. Zapraszamy do nas. A propos jeszcze takich makroekonomicznych, ważnych wydarzeń. Wiesz, co będzie jutro? Nie. W Stanach Zjednoczonych? Jaka decyzja zostanie podjęta? Stopy procentowe. No ale to właśnie to możemy tak... Za mało anturażu. Nie, bo tutaj się troszeczkę zawiesiłem, ale faktycznie ostatnie odczyty PMI były po prostu rewelacyjne i one tutaj, stąd ta euforia, myślę, to wybicie Bitcoina również miało miejsce. No i to, co będzie teraz się działo, no to faktycznie ciekawe. Szybko patrzę na FedWatch, żeby zobaczyć, jak wygląda prognozowane przez analityków zmiany, no i faktycznie mamy praktycznie 95%. Prawie wszyscy mówią, że stopy zostaną obniżone. To jest całkiem niezły wynik. Jeszcze miesiąc temu było 6-3, a w tej chwili mamy, można powiedzieć, 9-0. Czyli no tak. Praktycznie wszyscy mówią, że stopy procentowe zostaną obniżone, a to na pewno wpłynie korzystnie również na cenę Bitcoina, więc uwaga. Nie o to chodziło. Uwaga, przygotujmy się do wielkiego rajdu Świętego Mikołaja. Myślisz, że osiągniemy te 150, tak jak powiedział plan B? Tak. Bo wielkość zakupów raczej spadnie w okresie. Kalendarz nie sprzyja w tym roku, no nie? Jakby święta wypadają w połowie tygodnia, no i to jest ta taka wątpliwość, ale to z drugiej strony oznacza, że siła podażowa będzie też ograniczona. To znaczy, jeżeli kryptowalutowe freaki jednak będą tutaj na tym poligonie walczyć i strzelać, no to być może łatwiej będzie podnieść cenę niż w normalnych warunkach. Zobaczymy. Aktualny ATH jest około $108 tysięcy za Bitcoina. Całkiem dobry wynik. Dzisiejszy dzień, wydaje mi się, będzie owocował jeszcze kolejnymi strzałami korków od szampana, jak będziemy mieli kolejne ATH. Teraz zobacz, co by się stało, gdyby Microsoft, bo chyba tego nie mówiliśmy, Microsoft się nie zdecydował na ekspozycję na Bitcoina, no nie? A wszyscy się, no myśmy na co liczyliśmy właśnie, no? Znaczy ja myślałem, że się zgodzą, no nie? Ale za to Larry Fink powiedział, zmienił swoją prognozę. Już nie mówił o 0,5% swojego portfolio, ale on wprost mówi do wszystkich swoich inwestorów, drodzy inwestorzy, 2%. 2% waszych portfolio powinno być w Bitcoinie, w kryptowalutach. To jest, słuchajcie, brzmi słabo, 2% brzmi słabo. Ja tylko przypomnę, że aktualna kapitalizacja Bitcoina to jest poniżej 2% całego, poniżej 0,2% całego rynku kapitałowego. Czyli jeżeli 2% rynku kapitałowego przeszłoby do Bitcoina, to mielibyśmy ponad 10-krotny wzrost ceny. 10-krotny wzrost ceny. To jest coś niesamowitego. Myślę, że ciekawe tygodnie przed nami. Rok rozpoczyna się bardzo, bardzo dynamicznie. No a wy dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie. Czy będzie te 150, czy nie w tym roku? A jak mówimy o prognozach, no to przypomnijmy,
o naszym nieustającym konkursie. Ja, Łukasz, sprawdzam wyniki, a ty Tak, powiedz. pamiętajcie, mamy nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy potrafią stosować analizę techniczną albo jakąkolwiek inną i są w stanie dobrze określić cenę, która będzie za tydzień. Dokładnie w Wigilię 24 grudnia o godzinie 9 rano na rynku Bitcoin do USDT na Kanze. To jest kurs taki, który macie zaprognozować. Wystarczy, że napiszecie hashtag kwadrans z Kangą 233 i podacie cenę w dolarach, jaką uważacie, że Bitcoin będzie miał i weźmiecie w ten sposób udział w konkursie. Już tu widziałem, kilka takich prognoz się pojawiło. Jaka jest nagroda? No dla tego, kto będzie najbliżej, kto będzie najlepszy, najskuteczniejszy, najbardziej taki właściwy, dostanie nagrodę w postaci 10%. Tak, zaraz wrócimy do tej książki, ale będzie miał, dostanie tyle, 10% łapek w górę pod tym odcinkiem w Kangach. Ale uwaga, nie można pomylić się o więcej niż $25. Jeżeli chcesz, żeby ten margines był większy dla twojej prognozy, to wystarczy, że dodasz drugi komentarz, ale zachęcam do dodania komentarza nie pod live'em, a pod filmem, tak żeby tam też pojawiły się komentarze. Wiem, że dużo piszecie tutaj na żywo, ale to są osobne komentarze. Zachęcam do tego, żeby później, jak film już nie będzie na żywo, żeby dodać drugi komentarz i ten drugi komentarz zwiększa waszą margines błędu do $100. Można jeszcze dostać dodatkową nagrodę w wysokości 20 Kang, jeżeli się wygra. Jeżeli wyszeruje się ten materiał, zachęcamy do tego. I jeszcze raz apel, subskrybujcie, dzwoneczek, łapka w górę. Bardzo duża część z was, zgodnie ze statystykami, które pokazuje nam YouTube, nie jest naszymi subskrybentami. Was to nic nie kosztuje, a dla nas jest to bardzo ważne. Tak jest. No i cena Bitcoina dzisiaj z godziny 9:30 na Kandze to było 106,792. Bez przecinku. $106 792. Nagroda, bo jest zwycięzca, to jest 67,7 Kang i wygranym jest Rafa Tajne 2649. Rafa Tajne 2649. Uwaga, pomylił się o $92, bo dał cenę 106,700, ale dał 2 komentarze, a zatem tutaj Komisja Gier i Zakładów, przepraszam, nie wolno tak mówić. Nie wolno, nie. To była... Tutaj szanowne jury rozpatrzyło to wszystko, sprawdziło no i nagroda kierowana jest tutaj dla naszego zwycięzcy. Gratuluję. No a skoro już pokazaliśmy książkę, no to pokażmy ją, zapraszamy do Kanga Shopu, nie tylko żeby kupić buty, ale kolejna książka, którą gdzieś tam intelektualnie wspieramy, Wielka Konfiskata. Zapraszamy do tego, żeby kupować na święta. Ona mi strasznie przypomina ta okładka z dala, jak się patrzy na okładkę Nowego Wiedźmina. Czy już czytałeś Nowego Wiedźmina? Nowego nie. No, myślę, że to będzie w ogóle chyba najczęstszy prezent książkowy, ale zróbmy wszystko, żeby nasze książki to był prezent numer 2. Zapraszamy do tego, żeby zamawiać, kupować. Magazyny wietrzeją, na bieżąco będziemy je uzupełniać. Ale im szybciej zamówicie, tym większa pewność, że dostaniecie przed Wigilią. No. To jest jednak ważne, bo lepiej dać prezent niż potwierdzenie nadania paczki. To tutaj przypominam, wszystkie paczkomaty są przepełnione, już pomału zaczynają pojawiać się kolejki, więc tak. Im szybciej, tym lepiej. Ale teraz ja bym chciał, żebyśmy jedną rzecz zrobili jeszcze. Bo to jest to, co chciałem zrobić na początku, ale jakoś tak nam tutaj umknęło. Mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone za Bitcoinem. Tak. Tam się dzieje, słuchajcie, naprawdę dzieją niesamowite rzeczy. Jak do tej pory rok temu myślałem, że Stany chyba przegapią swoją okazję, tak teraz muszę powiedzieć, jednak się chłopaki obudzili. Chiny, Rosja zaczynają czuć, że coś się dzieje. Oni też już tutaj tak trochę nerwowo przebierają nogami, a Europa jak zwykle poszła w drugą stronę i odwróciła się i wyszła do innego pokoju. Ale mamy pierwszą jaskółkę i to jest coś, co ja uważam, że jest nadzieja. Słuchajcie, jest światełko w tunelu, ale to akurat światełko, do którego należy iść i to na pewno nie jest pociąg. Zobaczcie, co się wydarzyło w czasie ostatniego posiedzenia Bundestagu, jaka była wypowiedź.
To jest znamienne, co tam się wydarzyło. Mamy nagranie, to nagranie jest z dubbingiem, tak żebyśmy słyszeli po polsku, ale bardzo łatwo znajdziecie również oryginał tego nagrania. Jeżeli mowa o Niemczech, to zawsze dubbing. Tak, w Niemczech dubbing. Także bardzo prosimy tutaj Wojtka, żeby puścił nam ten materiał. Szanowne koleżanki i koledzy, nic nie słyszałem w debacie. Co dzieje się na świecie? Jakie są innowacje, które mają miejsce poza Niemcami? Ani od kanclerza federalnego, ani od ministra gospodarki, ani od lidera opozycji nie słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych teraz istnieje nowa przyjazna kryptowalutom polityka. Wdrażana jest w życie i że USA chcą teraz osiągnąć pierwsi przewagi, które moglibyśmy mieć dzięki Bitcoinowi. I nie słyszę nic o tym w kluczowej debacie niemieckiego Bundestagu, jakie zaniedbanie popełniamy, jakie szanse tracimy. No, oczywiście, może to jest fake, może. Ja widziałem nagranie oryginalne, tam ten ruch ust pasuje do tego, co jest wypowiadane i ten gościu, no mój niemiecki nie jest perfekcyjny, ale mniej więcej pasuje do tego tłumaczenia, więc dajcie znać, co o tym myślicie, czy faktycznie będziemy mieli jakąś wielką zmianę w Europie, czy Europa się obudzi, bo w tej chwili mam wrażenie, że nie, że zaspaliśmy, ale mówię, my jesteśmy w zupełnie innym miejscu na tym peronie, a może nawet na zupełnie innej stacji niż cała reszta świata. Takie wrażenie odniosłem, jak byłem na konferencji w Dubaju. Powiedz, ty byłeś w Tajpej. Jak twoje wrażenia? Podobnie? Zdecydowanie. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, w Tajpej cały Tajwan po prostu kryptowalutą stoi. Dużo... Straszne to jest. No, znaczy, generalnie moje wrażenie jest takie, że gdziekolwiek jak się jedzie do Azji, nie mówimy oczywiście o Chinach, bo te Chiny nie wiadomo, co tam z nimi jakby jeszcze robić. No, ktoś by teraz powiedział, no dobra, czym jest Tajpej? To jest pytanie polityczne. No bo niektórzy mówią, że to też Chiny. No ale nie ale może te właściwe. Może, no właśnie, były do momentu, dopóki chyba Nixon, tak, nie stwierdził, że lepiej biznes robić z dużym, a nie z małym. No tak. I nagle im się zmieniło, ale nieważne. Ważne jest to, że w ogóle jak jesteś w Azji, no to tam nastawienie na krypto jest zupełnie inne, chociaż no widzisz, to tak jak byliśmy rok temu w Indonezji i na Filipinach i nagle pojawiły się tam regulacje, to nie jest tak, że ten świat azjatycki jest od tego uwolniony, ale jednak duch wolnościowy, kryptowalutowy jest tam o wiele bardziej wyraźny. No i teraz a propos jeszcze, bo pojawiło się dużo komentarzy, na które nie zareagowaliśmy, co zmieni Mika. Chcę dać taki krótki komunikat. Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku, chociaż jeszcze nie znam terminu dokładnego, powinniśmy zrobić AMę, gdzie po prostu powiemy, co się zmienia. Myślę, że będzie cykl krótkich rolek, że na Mika świat się nie kończy, albo Mika nam nie taka straszna. Wiemy o tym, że jakby ta rzeczywistość będzie inna, wiemy, że jest antycywilizacyjna, ale mamy pomysł na to, jak tutaj przetrwać i działać. Również chciałem powiedzieć a propos pytań dotyczących wymian gotówkowych, lokalsów i tak dalej. Na razie lokalsi działają tak, jak działali i nic się tutaj nie zmienia, także no, Coco Jumbo do przodu, głowa do góry, mamy dużo pomysłów, myślę, że damy radę. Było, Łukasz, również kilka pytań na ten temat, kiedy dźwignia, kiedy XRP, kiedy pozostałe tematy. No więc powiedzmy tylko jedną rzecz, że dźwignia jest coraz bliżej. Tak. Jest coraz bliżej. Wiem, że to jest odpowiedź... Najgorsza możliwa. Tak, najgorsza możliwa. Natomiast to jest temat, nad którym pracujemy. No, nie ma co ukrywać, że Mika jest czymś, co wymaga od nas w tej chwili największej atencji, zarówno organizacyjnej, legislacyjnej, jak i technologicznej. Nie tak, żebyśmy mogli działać legalnie, jednocześnie zgodnie z interesem użytkowników i wolnościowców. Musimy przybudować trochę rzeczy. Dodajemy nowe blockchainy, no i XRP też jest na liście. Szkoda, że nie udało nam się dodać tego, nie wiem, pół roku temu, no ale no trudno. No, niestety. Nobody is perfect. No tak, mamy takie wnioski, mój przynajmniej taki wniosek jest, że niesamowita ilość pary idzie w to, żeby zadowolić urzędników, a nie w to, żeby móc rozwijać biznes. Pamiętajcie, jak będziecie głosowali następnym razem, myślcie również o tym, że nawet jak nie prowadzicie własnej działalności, nie prowadzicie własnych biznesów,
to jednak ta horda urzędników ma wpływ na wasze życie. To było widać choćby na przykładzie Wenezueli. Krótki komentarz. Tam w tej chwili widać już efekty rządów pana Milei. Rewelacyjne. Powiedziałem Wenezuela. W Argentynie tak, bardzo dobre efekty gospodarcze. Owszem, jest drożej, ale ceny są stabilne. Kiedyś codziennie były zmieniane, teraz są zmieniane raz na 2 miesiące, więc całkiem dobry efekt. Javier Milei to jest naprawdę niesamowita sprawa, bo mamy tutaj nawet w Kandze, to jest tylko dowód na to, że reprezentujemy szerokie spektrum intelektualne, światopoglądowe i tak dalej. Pracują ludzie, którzy sami o sobie mówią, że są lewakami. Ja ich tak nie nazywam, tylko mówię, jak o sobie mówią. I tutaj nawet odezwał się podczas naszego kwadransu jeden z nich. Pewnie wie, o kim mówię. I za każdym razem, jak się pojawia temat Javiera Milei, no to jest taki temat, który ciężko jest przełknąć i zawsze słyszę miliony wytłumaczeń. Ale to ciekawe, no bo jego jakby te reformy, które on wdraża, po pierwsze tempo wdrożeń, nie, że tam przygotowuje się 5 lat, tylko po prostu szybkie decyzje. No i właśnie bardzo wolnościowe podejście. Efekty takich, których się spodziewaliśmy. Tak, no wiadomo, gospodarka nie jest czymś, co się naprawia z dnia na dzień, ale te działania, które wprowadza pan Milei, one faktycznie przynoszą w tej chwili już efekty. Przypomnę, że ostatnie notowania inflacji to jest poniżej 3%, a były tam jakieś koszmarne 3-cyfrowe, a nawet chyba 4-cyfrowe przez chwilę. Inflacja, oczywiście to jest inflacja mierzona chyba w miesiącu i przenoszona na 12, prognozowana jakby była w roku. No bo tam jest za duży spadek, bo w grudniu zeszłego roku tam była grube 2 cyfry. Nie pamiętam dokładnie ile, ale no było strasznie, więc można. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Kto wie, może już niedługo jakiś kwadrans z Kangą z Argentyny. Kto wie, może uda się Javiera zaprosić na no comment. To by było, co? Ale by było. Javier, daj znać. Dobra, Łukasz, musimy kończyć, bo to już 5. kwadrans. Tak. Także okrzyki wojenne. BCK, Bitcoin ciągle królem. Widać dobrze, słychać i czuć. Tak, a ja odpowiadam, że nie poddamy się. Kanga na fali, w skrócie KNF, i tym okrzykiem wojennym żegnamy was. Coco Jumbo i do przodu. Dzięki. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.